To jest krzem. Mondrale twierdzą, że to jest jego symbol chemiczny, to jest Si. To jest krzem, proszę Państwa, świeciechowski z Nadwisły, na Wyżynie Lubelskiej. To nazywa się on szary nakrapiany. To jest inna odmiana. To jest, proszę Państwa, ten nakrapiany. To jest jeszcze inna odmiana, ale ten sam krzem świeciechowski. Tak, proszę Państwa, wygląda. To jest krzem, jego nazwa, kwarc krzem. To jest krzem szary nakrapiany. W okolicach Gościeradowa występuje i w okolicach Świeciechowa nad Wisłą. To jest krzem czekoladowy. To jest krzem czekoladowy. Widzicie Państwo, on jest z Lipy, od nas, z mojej miejscowości. Jego znajdziecie tutaj u nas, jak dobrze poszukacie. Co to? To jest, proszę Państwa, szklanka. To jest woda. Nalewamy do szklanki wody. Wrzucamy nasz krzem, nasz kamień i trzymamy 4 dni, 4 doby minimum. Teraz tak, zamiast szklanki, proszę Państwa, używamy minimum 10-litrowego zbiornika ze szkła, pobielonego, taki jak wiecie Państwo, te garki pobielane co były, lub kamionka, nie inny. Dlatego, że ta woda po 4 minimum dobach robi się lekarstwem. Ta woda z tym kamieniem. Dajemy 10 deko kamienia na 10 litrów wody. To jest minimalna dawka. Taki jest procent, taki jest stosunek. Trzymamy 4 dni minimum, nie dopuszczając światła. Ona nam się robi. Woda krzemionkowa. Woda krzemionkowa. Co ona daje? Proszę Państwa, taka woda, tak jak powiedziałem, staje się lekarstwem. Jeszcze jedno, proszę Państwa. Używamy tę wodę jeszcze wrzucę tutaj jeden, żeby Państwu pokazać. Do górnej krawędzi tych kamieni używamy tę wodę, a resztę zlewamy i podlewamy kwiatki, ponieważ ta woda, tutaj nam się osadzają różne muły, różnego rodzaju zanieczyszczenia na wysokości kamienia. Oczywiście to jest duży zbiornik, ten ma malutką szklankę, tamten jest duży zbiornik. To resztę wypijamy, to resztę, proszę Państwa, wylewamy do kwiatka, ponieważ to jest nawóz dla kwiatka. Proszę Państwa, woda krzemowa, co nam daje krzem? Krzem nam, proszę Państwa, udrażnia połączenia wszystkich narządów z mózgiem. Jeżeli mózg mówi, że nas boli kolano, mamy tam proces zapalny lub jakikolwiek inny, który nam dysfunkcjonuje ten organ, kolano powiedzmy, staw kolanowy, czy to mazidełko, czy inne rzeczy, które tam się znajdują, to on wysyła, bo organizm nasz to jest taki perpetuum mobile, ono samo się naprawia. Widzicie Państwo zwierzęta? One nie chodzą do lekarza w większości. Zwierzęta dzikie nie chodzą, oni sam organizm ich naprawia wszystkie choroby. To samo jest u nas, tylko że my, nie dając tego krzemienia, proszę Państwa, tego kamyczka, odcinamy połączenia bodźców mózgowych, na przykład z wątrobą. Jeżeli ktoś ma chorą wątrobę, nie ma krzemu, to po prostu wątroba nie odbiera sygnału, żeby się naprawiać. Żeby wszystkie elementy, mikroelementy, witaminy i inne składniki odżywcze z innych części ciała doszły do wątroby i zaczęły proces naprawy. Jeżeli uzupełnimy zawartość krzemu w organizmie do ilości 7 gramów, bo tyle, 20-30 mg dziennie potrzebujemy krzemu. Krzem jest 7-krotnie zużywany w organizmie i jest wydalany. Co jeszcze się dzieje? Kto nam kradnie krzem? Krzem nam kradną pasożyty irytowe. One się żywią krzemem. Jeżeli dostarczamy krzem do organizmu, pasożyty nam go zjadają i nie przyswajamy. I to jest cały problem. Jeżeli macie Państwo, ja Państwu pozwolicie, że przeczytam,
się dzieje, gdy brakuje krzemu? Jeżeli Państwo któryś z tych symptomów będziecie mieli, to sprawdźcie sobie zawartość krzemu. Zawartość krzemu teraz można sobie w bardzo prosty sposób w każdym laboratorium zmierzyć elektronicznie. W drugim nagraniu pokażę Państwu takie urządzenie, które bada zawartość pierwiastków w organizmie. Na koniec przeczytam Państwu, co jest za problem, jeżeli macie takie syndromy, takie objawy, to może to być brak krzemu. Przewlekłe zmęczenie. Jeżeli jesteście Państwo przewlekle zmęczeni i pomimo odpoczynku nic się nie może nam pomóc, to może być to nerwowość, magnez lub skrzem. Jeden lub drugi pierwiastek. Pogorszenie wzroku. Zły stan włosów, paznokci. To jest problem. Siniaki i krwiaki. Jeżeli Państwo macie takie urazy, nie wiecie skąd. Gdzieś się uderzyliście lekko i następuje coś takiego, to proszę sprawdzić sobie zawartość krzemu. Długie gojenie ran. No to co Państwu mówię. Mózg mówi, żeby goić to rano, żeby samoleczenie nastąpiło, a tu nie ma odbioru tego symptomu przez narząd po prostu. To jest blokada. Dolina krzemowa, półprzewodniki, to się nam z tym kojarzy. Nadciśnienie, proszę Państwa. To jest problem. Efekty mogą być jeszcze wrzody żołądka na przykład. Mogą być zapalenie stawów, miażdżyca, zapalenie osteoporoza, arytmia serca, zawały, wylewy krwi, udary, zwapnienie mięśnia sercowego, proszę Państwa, zaburzenia psychiczne. To są, proszę Państwa, rzeczy, które mogą wynikać z niedoboru krzemu. Natomiast co nam daje, co się dzieje, jeżeli będziemy przez 1 miesiąc, przez 30 dni pić wodę krzemową? Proszę sobie nalać wody z kranu. Jeżeli nie macie dużo chloru w tej wodzie, a teraz 80% dostawców wody pitnej w wodociągach takie mają wyśrubowane normy, że nie ma szans, więc tutaj, proszę Państwa, proszę sobie zalać wodą krzem, postawić 4 dni i pić. Gotować zupę. Pić sobie samemu z solą chłocką. Odrobinę soli na palcu, zlizać do godziny 7 rano, bo tu chodzi o cykl, to o tym też będziemy rozmawiać, o cykl, proszę Państwa, organizmu dobowym. I macie nawodniony organizm. I zawartość krzemu wzrasta i nawodniony. Bo jeżeli nie dacie Państwu wody, odrobiny soli w wodzie, nie ma prawa ta woda nawodnić Państwu organizmu. Na temat nawodnienia organizmu będziemy rozmawiać. Co daje nam ten krzem? Wyrównanie krzemu. Wzmacnia układ odpornościowy. Normalizuje przemianę materii, proszę Państwa. Aktywizuje siły witalne. Spowalnia starzenie się dla Pani. Zapobiega zmęczeniu, tak jak mówiliśmy wcześniej. Niweluje odpalanie piasku i kamieni nerkowych. To jest ważna sprawa. Przyspiesza gojenie urazów i ran. Proszę Państwa, gdzie jeszcze możemy znaleźć taki krzem? Krzem możemy w skrzypie, w podbiale. W skrzypie mamy dużo krzemu. Możemy to robić tak samo. Po krzywie jest bardzo dużo. I w deście ptasim, gdzie nie wolno przegolować krzemu. Jeżeli macie Państwo problemy z nerkami, nie ma szans bez porady lekarza używać krzemu. I na koniec, proszę Państwa, jeżeli Państwo cokolwiek będziecie sami robić, cokolwiek będziecie sami się ratować naturoterapią, zawsze pytajcie lekarza. Zawsze. To jest podstawowa dyskusja. Bez dyskusji. To jest podstawowa rzecz, którą musicie Państwo zrobić. Lekarz jest numer 1. To jest człowiek, który, tak jak powiedziałem na wstępie, on się uczy, on wie i wie, co ma robić. Proszę Państwa, jeszcze jedno. Możecie Państwo nabrać sobie takiej wody do butelki po wodzie mineralnej, taką, co się kupuje w sklepie, zamrozić ją, żeby powstała w zamrażarce jako lód. I to potem stawiamy sobie to gdzieś na stole, gdzieś na szafce, gdzieś koło biurka, jak jesteście w pracy. I jak w miarę topienia tej wody, to się nazywa woda topiona. To jest skarbnica zdrowia. Na koniec jeszcze Państwu powiem, co mi się przypomniało. W Rosjan uważam za ludzi o bardzo wysokiej wiedzy naturoterapeutycznej.
To jest po prostu skarbnica, proszę Państwa. W Rosji, jak profesor Nieuwakin pisze w swoich książkach, matka córce w wianie przekazywała takie kamyczki. I oni wiedzą, jaka jest siła krzemu. Do tego, proszę Państwa, tam, gdzie mogli znaleźć krzem w większej ilości, wykładali studnie. Rosjanie wykładali studnie i w tej studni była cały czas woda krzemowa. I jeszcze na koniec, już naprawdę na koniec. Jeżeli Państwo raz zużyjecie ten krzemień i wodę wylejecie, to proszę go wziąć. Gąbkę taką zwykłą, którą się kąpiecie, tylko z kuchni, może być tak. I ją po prostu pod wodą wymywamy, czyścimy i możemy to używać w nieskończoność. Mniejszych kawałków używajcie. Ja Państwu pokazałem większe, żeby było widać na filmie. Mniejsze kawałki mają większe powierzchnie, więcej wydzielają krzemu. Chyba to wszystko. Jak mi się coś uda, przypomnij w późniejszych nagraniach. W późniejszych nagraniach podam Państwu receptury z zastosowaniem już takim leczniczym wody krzemowej, ale na dzisiaj tyle, bo żeby nie przedłużać. Dziękuję serdecznie na dzisiaj. Życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia. Do widzenia.